Jesteśmy w Los Angeles. Dzień dobry, witam moich odbiorców. Jest wtorek, nie wiem który dzień miesiąca, ale godzina 7:50 bodajże. Jesteśmy przed San Jose. Oczywiście byłem się wykąpać, golić. Nie znoszę zarostu, także to jest dla mnie ważne. Rzucamy, słuchajcie, San Jose i jadę do San Francisco. Głośno jest. Będziemy nieopodal, w sumie nieopodal. Miejsce, w którym będę teraz w San Francisco, będzie z możliwością zobaczenia na przykład Golden Gate lub Alcatraz. Także jeśli tylko będę mógł, bo na pierwszym planie stawiam moją pracę, bezpieczeństwo i solidność. Także najpierw dla mnie jest praca, później nagrywanie. Będę robił co będę mógł, żebyście zobaczyli po prostu jak najwięcej. No właśnie. Słuchajcie, ustawiłem się generalnie inaczej niż wszyscy specjalnie, ponieważ jest głośno. Powiem kilka słów, co należy do naszych obowiązków rano, a co musi być odnotowane. Świecą się od witaminy. Dobra, nieważne. A co musi być odnotowane w naszym ELD, czyli tachografie. Słuchajcie, po noclegu, czyli ja w ogóle nie używam trackstapu, wiecie, bo to jest najgorsze dla mnie, co może być. Już nie chodzi tutaj o zanieczyszczenia powietrza dookoła, tylko o to, że tutaj jest ciężko wjechać, a później, czy w nocy o 4, gdzie wszyscy śpią, ciężko jest, czasami bywa ciężko wyjechać, ponieważ pokażę Wam, jak wyglądają usytuowania traków na amerykańskich parkingach, trackstapach przede wszystkim. Ale słuchajcie, zanim ruszymy, zaczniemy dzień pracy, tak? Musimy zrobić tak zwane PTI, czyli Pre-Trip Inspection, czyli inspekcja przed wyjazdem w trasę. Patrzymy oczywiście opony i tak dalej, czy wszystko jest ok. Ja mam flatbed, także mam tu ładunek, także to jest generalnie no niezbędne, żeby sprawdzić, czy nikt nam tutaj pasów nie poprzecinał, nie porobił, nie pootwierał skrzynek i tak dalej, i tak dalej. Obchodzimy tego traka, patrzymy, czy wszystko jest ok. Nie ma generalnie limitu. Według DOT, czyli tej Polskiej Inspekcji Ruchu Drogowego, nie ma limitu na to. Jak były papierowe logbooki, była godzina od do, ta godzina była podzielona na 4, czyli zawsze było minimum 15 minut, ale ogólnie DOT nie daje limitu na to, lecz rekomenduje, uwaga, 50 minut na inspekcję poranną. Co to oznacza? Że jest godzina 4 rano, pada deszcz, albo jest minus 20, a ja mam tutaj 50 minut walczyć dookoła samochodu. Absolutnie, nikt tego nie robi, słuchajcie, absurd totalny, prawda? Oczywiście sprawdzam naciągi pasów, czy wszystko jest ok. Te rurki to chyba są wydechy do tego generatora, który właśnie w tym momencie zrzucamy w Comcastie. No tutaj jest moja siłownia, o czym pogadamy później. Ładunek, który jedzie do San Francisco, to jest właśnie to. Pasy są wszystkie good. Patrzymy też, słuchajcie, ja zawsze podkładam, wiecie, zawsze robię te tak zwane edge protectors. Słuchajcie, miałem przypadek, że również o drewno, o tak zwany plywood.
To jest ta płyta paździerzowa, tak? Nie był kąt 90 stopni, tylko był też łagodnie, przecięło mi, nacięło mi pas, także zawsze kładę kątowniki, żeby ochronić ten pas przed przecięciem, mówiąc krótko. Wszystko jest ok. Łańcuchy sprawdziłem już wcześniej, także to zrzucamy w Comcastie. Comcast to jest, powiem Wam jak dojadę, ok? Przewody powietrza, wszystko jest ok. To są tak zwane glad handy. Ja nie pamiętam jak to się nazywa po polsku. Wszystko jest ok. Generalnie wszystko jest ok. Oczywiście patrzymy też opony, ale to jest przecież normalna sprawa, tak? Mój track jest ok przed wyruszeniem, także śmiało mogę teraz dojechać. Tutaj mam kawałek, dosłownie firmę. Muszę tę czynność odnotować w ELD, w tachografie. Ja to robię tak 10 minut, 12. Nikt mi za to nic nie zrobi, ponieważ, jak powiedziałem wcześniej, nie ma tego limitu według DOT, czyli Inspekcji Ruchu Drogowego. To jest troszkę, mają większy zakres możliwości. Nie ma tego limitu i nic nie mogą mi na to powiedzieć. Słuchajcie, pogoda w tym momencie już drastycznie idzie do góry. Wstaje słońce, wstaje słońce, także będzie ciepło, ponieważ jak wstałem dzisiaj o 4 rano, bo tak przeważnie wstaję, było raptem na Celsjusza około 10 stopni, także szału nie było, ale w tym momencie jest ok. Także podjeżdżamy pod firmę. Mnie denerwuje na amerykańskich trackstopach. Tutaj jak wjeżdżamy i generalnie to nigdy nie wiemy jak wyjechać, wiecie, nie ma nigdzie, bardzo rzadko są tabliczki exit, wyjazd. Generalnie wjeżdżamy i bardzo często jest tak, że wjazd jest tylko one way, my o tym nie wiemy, a wyjazd już jest z innej mańki, tam gdzieś tam dalej za parkingiem i tak dalej, także ja naprawdę nierzadko błądzę po tym parkingu, bo szukam wyjazdu, wiecie. Ale jak powiedziałem wcześniej, ja teraz tutaj zjechałem, bo tutaj w ogóle nie spałem. Używam exitów, czyli ramp. Rampa zjazdowa. Tutaj w Ameryce jest tak, że jest exit i rampa wjazdowa. No jest przepustowość, pokażę Wam to. Idź. Pokażę Wam to, że zjeżdżamy z exitu. Jest litera T, bo jest jakaś tam droga, wiadukt i jest też wjazd, także ja używam tego przeważnie. Nie w każdym stanie możemy tak stawać. Pensylwania już zabronili, są znaki co 5 metrów albo częściej, ale używam tego, to jest cisza, spokój, dla mnie jest perfekt. Trackstopy dla mnie to jest po prostu masakra. Muszę coś kupić, muszę wykąpać się, zjeżdżam. Ta masakra dotyczy tylko tej sytuacji wjazdu. Jest co innego oczywiście do godziny 12, 2 max, bo później to wiadomo o co chodzi. Jeden wielki bałagan, ciężko jest czasami wjechać, jest ciasno, krótko, nie ma jak się wyciągnąć i tak dalej, i tak dalej. Unikam tego, także niektórzy kochają trackstopy, ja nie. Oczywiście trackstopy są tutaj mega zaopatrzone, zorganizowane. Jest potężna różnica między takim gas station typowym polskim, tankstellą w Niemczech i tak dalej. Tutaj trackstopy to są faktycznie trackstopy w pełni tego słowa znaczeniu. Jeśli chodzi o parkingi, to już niekoniecznie. Ale to też pokażę Wam z drona, jak to wszystko wygląda, ok? No, cieszę się. Jestem przed firmą i muszę stanąć na chwilkę i założyć skarpetkę. No bo zapomniałem właśnie. Także dojeżdżamy i patrzyłem wcześniej, zawsze, słuchajcie, patrzę w Ameryce. Kiedyś nie było, jak ja jeździłem w Polsce, w Europie, to nie było Google Map, nie był tak zaawansowany. Chodzi o satelitę, żeby zobaczyć, gdzie jest wjazd dla traków, gdzie dla osobówek. Tutaj nie ma po prostu czasu na błędy, no. I te błędy mogą bardzo dużo kosztować. Najbardziej, słuchajcie, lubię przy skręcie w prawo, gdzie jeszcze jest wąsko, tutaj jeszcze jest ok, ale najbardziej to lubię właśnie takie rzeczy.
Także wiecie, o co chodzi. Musimy się nadawać i tak dalej. W Pensylwanii to jest potężny problem, bo Pensylwania to jest... Nie lubię tam jeździć, jest bardzo wąsko, smutno, słabo. Skręty w prawo, w lewo to jeszcze ujdzie, ale skręty w prawo to ja tym trakiem, czy nawet swoim, to muszę skręcić, zatrzymać się, cofnąć, bo na 3 razy, wiecie, o co chodzi, bo jest tak mało miejsca. Słuchajcie, satelita mi nic nie pokazała, ani nazwy firmy, ani numeru posesji, także żeby nie wjechać niepotrzebnie i nie narobić sobie problemu, zatrzymałem się tutaj, włączam awaryjne i biorę papiery, idę tam i szukam mojej firmy. Przyjechałem do jednej z największych firm, tak zwany provider, czyli dostawca internetu i telewizji na całą Amerykę. Firma Comcast. Szukam, ponieważ tego nie ma na satelicie i uwaga, pokażę Wam miejsce, gdzie to będę zrzucał i sposób, w jaki to będą mi zdejmować. Tutaj oczywiście to jest mój numer i tutaj jest firma Comcast. Największy provider internetowy i telewizyjny w USA. Także konkretnie mówiąc, to będę odrzucał tutaj tym samochodem. Nie mają wózka widłowego dużego. To po pierwsze. Tutaj boją się o te power lines. Gość mi wyjaśnił, o co chodzi, tego nie nagrywałem już, bo no wiecie, o co chodzi, no nie? I to mają tutaj włożyć tutaj. Tam będzie stał jakiś domek z tym moim właśnie generatorem. Także tutaj może się okazać niezła jazda, niezły problem. Ale zobaczymy. Dużo ludzi, mam nadzieję, że fachowcy, bynajmniej z ich słów słyszę, że to są fachowcy. Także czekamy, bo muszą przygotować tutaj wiele rzeczy. Także tak to wygląda. Nic się nie dzieje, jest poranek, jest ciepło, w końcu ciepło. Słuchajcie, Kalifornia, północna Kalifornia. Wyobraźcie ją sobie, a później ją pokażę na mapie. Ona jest też zimowa. Od Sacramento na zachód do San Francisco, czyli takie 3 większe miasta w Kalifornii Północnej. San Francisco numer 1, Sacramento bardziej na wschód numer 2 i poniżej San Francisco San Jose, właśnie tutaj, gdzie jesteśmy. Tutaj jeszcze jest, można powiedzieć, Kalifornia ciepła, ale wszystko powyżej na wschód i powyżej i na wschód od Sacramento tam są sroższe zimy niż są w Polsce. Tam jest niebezpiecznie, ponieważ tam są góry. Także zrzucamy właśnie tutaj to. To jest generator, czyli generator. No, służy do produkcji prądu. No, także tak to wygląda. Słuchajcie, ten odcinek mój
teraz, który włożę na kanał. Ten odcinek będzie dłuższy. Czym będzie mój kanał? Bo w sumie to nie powiedziałem. To jest taki vlog, czyli vlog, czyli opowieści różnej treści, tak? Praca moja tutaj w Ameryce, bo na tym się koncentruję. Moje życie prywatne w Polsce, oczywiście zobaczycie, oni tam się już ustawiają, ale w mniejszym stopniu. Będę przede wszystkim mówił o amerykańskim transporcie w ruchu międzystanowym. Także te moje odcinki, ja nie patrzę w ogóle na to, co mówią eksperci, że odcinki powinno się wrzucać w ogóle treść w piątki o 18, bo jest największa oglądalność. Mówiąc tym językiem licealistów obecnych, mam na to wyrąbane po prostu na jakieś statystyki, co jak się robi i tak dalej. Ja kręcę kanał dla Was, a nie dla popularności, pieniędzy, bo świat na punkcie pieniędzy już oszalał i każdy patrzy na YouTube'a z perspektywy, przez pryzmat zarabiania pieniędzy. No, o tym też będę mówił, ale później. Na razie, słuchajcie, biorę się w sumie za robotę, muszę na razie observation. Ja już zatrzasnąłem samochód wielokrotnie, wiecie. Raz go otworzyłem sam, raz nie mogłem. W tym momencie zawsze po wyjściu z samochodu tutaj kroi się większa operacja. Prawdopodobnie oni będą musiał tutaj tym wysięgnikiem dźwignąć ten generator i do góry nad tymi wszystkimi kablami przenieść go właśnie tam. That's a little tiny little trailer up. Where are you from? Original? Yeah. From Poland. Okay. I'm Polish. My second favorite food next to German food. Oh I yeah? like German food and I like Polish foods. Good, man. I like it. Już wiem, co ja będę musiał zrobić. Po prostu będę musiał, prosta operacja, nie taka skomplikowana jak myślałem. Biorę po prostu szeroki skręt tutaj w prawo. Tutaj tylko co mnie martwi, to wzniesienie. Ustawiam się przodem, on tak decyduje, bo to jest gość z Comcastu, ten tutaj tak. Wjeżdżam przodem, ponieważ mój ten generator jest na początku naczepy, także cofać nie ma sensu, bo oni tutaj przez te liny nie mogą jednak, także
wjeżdżam przodem, potem wyjeżdżam i tyle w sumie po prostu. Nic skomplikowanego. Tutaj w środku. Ważne, że generator przejechał te linie, te kable na słupach, także jest jak jest, idę do pracy. Nie ma kompletnie sensu głębiej wjeżdżać, bo mogą być też chocki klocki z wyjazdów, także w tym momencie, stojąc tak złamanym, tą samą drogą po prostu wyjadę. Nawet sobie tam mogę wyjechać na wprost, także jest ok. Odbezpieczamy łańcuchy, w sumie to jest parę minut roboty. Ja właśnie dlatego nie mógłbym wykonywać innej pracy, bo w tej pracy coś się dzieje zawsze, coś innego, czegoś się uczę. Te wszystkie inne zawody, jakie by nie były dla mnie osobiście, bo to jest moja subiektywna opinia, to po prostu dramatyczne nudy, no to dużo mówić. Idziemy do góry.
Hey, let's just make sure that this way we're good, because that way we're going to have to, those pipes are going to dictate. I think those are going to be how it gets that. Słuchajcie, i w tym momencie ja zakończyłem mój trip, który zaczął się właśnie tutaj. A zakończył tutaj w San Francisco. Z Miami przez Karolinę Południową i Atlantę, bo tam dokładnie w sumie ładowałem. Zresztą inaczej, spójrzcie na tę trasę. I teraz na pewno wielu z Was zastanawia się, ile za tę trasę zarobiłem pieniążków. Słuchajcie, oglądajcie mnie, a powiem Wam w następnym odcinku. Powiem Wam o tym, jakie pieniądze można zarobić konkretnie, po prostu i treściwie. Jakie pieniądze można zarobić w Ameryce, jeżdżąc podobnie jak ja, w tym cyklu tygodniowym, ponieważ tutaj mamy czeki, czyli te wypłaty, ten payday jest każdy piątek. A u nas w firmie konkretnie za określoną trasę, która trwa też mniej więcej około tygodnia, także zostańcie ze mną, czekajcie na kolejny odcinek, ponieważ powiem Wam, jak to wygląda finansowo.
Ale póki co zrzuciłem to San Francisco i czekam. Oczywiście nie ma załadunku dzisiaj, ponieważ było już za późno lub po prostu nie było takiego ładunku, co tutaj na zachodzie Ameryki, konkretnie mówiąc w Kalifornii, jest normą. Ja bardzo rzadko jestem załadowany po wyładunku w jakiś tam dzień. Przykładowo we wtorek zrzucam Los Angeles. Ja tylko 2 razy miałem załadunek w ten sam dzień. Także przeważnie czekamy, ponieważ, jak powiedziałem wcześniej, w Ameryce jest potężny kryzys. Ale słuchajcie, na razie tak musi być. Niestety na to nic nie poradzimy. Musimy się do sytuacji dostosować i czekać na lepsze czasy. Ja póki co mam dzisiaj od groma zajęcia, bo po pierwsze, tak przyznam się, że godzinę właśnie spałem, także odbudowałem swoje siły, bo zamierzam dzisiaj poćwiczyć, także staram się ćwiczyć często, aczkolwiek nie zawsze mi się udaje, ale dzisiaj wstałem o 4 i uważam, że na taką godzinną drzemkę zwyczajnie zasłużyłem, także jestem wyspany i cóż, no, zapraszam Was na kolejny mój odcinek, który będzie w ogóle tutaj stąd muszę jechać do Chicago, ponieważ tam mam do załatwienia bardzo ważne dla mnie sprawy. Powiem Wam właśnie w kolejnym odcinku jakie. Póki co dzisiaj ćwiczę, montuję dla Was ten film, ponieważ to jest bardzo dużo pracy. I ruszamy z koksem na kolejny odcinek. Pozdrawiam Was i dziękuję za uwagę.